Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Piękny to, mam nadzieję, będzie odcinek, ponieważ piękne okoliczności przyrody. Długo mnie tu nie było, długo nie było mnie w lesie. Niestety te zimowe miesiące nie sprzyjają biwakowaniu, albo raczej trzeba być dosyć odważnym, żeby biwakować. No i postanowiłam sobie dzisiaj właśnie sprawdzić, jak to jest w takich temperaturach w okolicy zera. Wypróbować hamak, sprawdzić, jak spisuje się podpinka, wypić sobie kawkę, przeczytać może trochę książki. No i przy okazji zrobić dla Was obiecany, zaległy Q&A. Miał być taki odcinek, miał pojawić się w zasadzie pod koniec roku, albo nawet na początku. To miało być takie noworoczne Q&A. No ale nie wyszło. Jakoś tak czasowo i pogodowo też chyba nie było to fajne. A nie chciałam kręcić z domu, nie chciałam znowu robić gadającej domowej głowy, lepiej w outdoorze. No jak to mówią, lepiej późno niż później, więc zapraszam Was dzisiaj do odcinka, w którym opowiadam na Wasze pytania. Zapraszam na kawkę, weźcie sobie, może zróbcie w domku, jak macie. No i co, mam tutaj telefon. Pytania spisałam, podzieliłam je trochę na, myślę, kategorie, ponieważ można je było właśnie podzielić na takie 3 w zasadzie główne kategorie. I mam pytania takie ogólne, prywatne, dotyczące gdzieś tam moich planów na ten rok, tego co będę robić, gdzie będzie mnie można spotkać, gdzie będziemy mogli zbić piątkę. Takie pytania trochę dotyczące sprzętu, no i te pytania właśnie z tego zaległego Q&A o tym, jak przejechać 500 km i co zrobić, żeby dystanse ultra były przyjemne, o ile można powiedzieć, że są, że mogą być przyjemne. Także łyczek kawy i zaraz zaczynamy. Tylko założę sobie jeszcze rękawiczki, bo jednak w rączki zimno. Kubeczek termiczny ma to do siebie, że dba o to, żeby kawka była ciepła, ale rączki nie są ciepłe, bo nie przenosi tego ciepła na zewnątrz, więc jedną rękawiczkę sobie tu założę. Przy okazji zachęcam, po pierwszym sorcie, po pierwszym rzucie kubeczków Mambon Bike i Slow Ride Collective bardzo pozytywne opinie. Oczywiście, tak jak ja pisałam Wam też w wielu miejscach w komentarzach, zależało mi na tym, żeby zrobić bardzo fajny produkt, nieskromnie, żeby zrobić produkt, który będzie funkcjonalny. I taki, myślę, jest ten kubek. To jest kubek bardzo znanej firmy, Mir, sprawdzonej firmy i naprawdę polecam, jeżeli mielibyście ochotę napić się kawki, herbatki z takiego kubka, a przy okazji mnie wesprzeć w tym, co robię, no to link do kubeczków jest pod w zasadzie chyba każdym filmem. Będę teraz robić zamówienie na granatowe i na limonkowe, ponieważ się skończyły. Ten limonka to jest naprawdę super kolor, zdecydowanie naprawdę polecam. Ale co, no, lecimy z pytaniami. I co mam tutaj na początek? Na początek, jaka kawka ostatnio na kolbach? Jaka kawka? Szczerze mówiąc, chyba dzisiaj mam jakiegoś hajba. Pewnie jakiś owoc. Tak, to jest chyba owoc. No lubię kawkę speciality. Nawet ostatnio myślę, że podziały się pewne takie rzeczy, sytuacje, że może nawet się uda zrobić jakąś swoją kawkę. Strasznie by mi się to widziało, strasznie by mi się to marzyło. Zobaczymy, nie zapeszam, ale może będzie coś, może będzie okazja do tego, żeby wypić kawkę Mambon Bike. Uwielbiam speciality, uwielbiam alternatywy, najbardziej chyba dripa. Tak jak dzisiaj też tutaj Aeropress, to jest dobra kawka. Ekspresy też, czasami z ekspresu kawkę się napije, ale jednak alternatywy to jest życie. Jakie plany na 2025? Strasznie ogólne pytanie, ale myślę, że to jest też dobre pytanie, żeby rozpocząć ten Q&A. No jakie plany? Takie jak dotychczas. Przede wszystkim chyba 3 rodzaje moich aktywności.
to będzie na pewno starty w różnych zawodach rowerowych, ultra. Na pewno na dystansach raczej nie dłuższych niż 500 km. Druga działka, no to na pewno będzie bikepacking i chciałabym zrobić kilka wyjazdów jakichś fajnych w miejscach, w których jeszcze nie byłam, w miejscach, w których Wy nie byliście i żeby pokazać Wam coś fajnego, żeby pokazać Wam trochę też porad, moich takich rzeczy, które gdzieś tam w trakcie bikepackingów, może jakieś ciekawostki, może jakieś tipy, porady. No i trzecia, ostatnia działka, no to obozy. Obozy rowerowe, kobiece bardzo mocno się ostatnio rozkręcają. Zależy mi na tym, żeby, no bo widzę efekty u dziewczyn i to jest super, serce rośnie jak rozwijają się na tych naszych wyjazdach, jak zdobywają umiejętności, wiedzę. No to jest super rzecz. Także robimy w tym roku obozy zagraniczne i obozy w Polsce. Zapraszam na Women's Adventure Camp, jeżeli macie dziewczyny jakieś, które jeżdżą, no to oczywiście no też podeślijcie im linka. Ja już w zasadzie w kilku miejscach prosiłam Was o to. Zawsze będę prosić, ponieważ no jakby, no nie ukrywam też, że to jest jakieś tam pewne źródło utrzymania moje, ponieważ no wiadomo, jeździć na rowerze można, ale te pieniążki same się nie biorą znikąd. No i było oczywiście też pytanie, no gdzie startuję, w jakich zawodach w tym roku. U mnie ten kalendarz w tym roku tak naprawdę bardzo się, no jeszcze nie jest doprecyzowany. Cały czas te sprawy startowe, sprawy właśnie wyjazdów, to jest często bardzo ciężko dograć. Każdy weekend, no mało jest tych weekendów w roku, 52 weekendy. Więc bywa trudno. Na pewno takimi zawodami, w których chciałabym wziąć udział, to będzie Three Countries od Mariusza Lickiewicza. Startowałam u niego w 3 albo 4 Gramagedonach, już nawet nie pamiętam, no we wszystkich w zasadzie. I co? No i wiem, że robi fajne imprezy i Three Countries też ma być taką fajną imprezą w bardzo fajnym miejscu, ponieważ będą to, jak sama nazwa wskazuje, 3 kraje. Na pewno będę startowała też, myślę, że ta sprawa też, decyzja już jest podjęta, w wyścigu też, na który wracam, Galicja Gravel Race i tam będzie etapówka, nowa, ciekawa rzecz, etapówka, 3 dni jeżdżenia z powrotem codziennie do bazy, będzie można się tam najeść, umyć, ogarnąć, zregenerować i jechać 1, 2, 3 dni po kolei. Nie brałam nigdy udziału w etapówce takiej. Kiedyś brałam dawno temu w MTB Trophy na rowerach górskich. No to było super. Teraz mam nadzieję po prostu znowu gdzieś tam spróbować tego etapowego ścigania. Oprócz tego zastanawiam się nad mazowieckim gravelem. To cały czas jest temat, który gdzieś tutaj mi krąży w głowie. Od samego początku obserwuję, śledzę i myślę, żeby wystartować, ale zawsze jakieś są też właśnie pokrywające się imprezy. Teraz mam bliżej, więc no, mam nadzieję, że uda się może jakoś zorganizować tak, żeby ten weekend pojechać sobie mazowieckiego gravela. Myślę też o lubuskiej przygodzie, żeby wrócić, ponieważ w zeszłym roku bardzo mi się podobało. Organizacyjnie też było świetnie to zrobione. Myślę też o Dolinie Bugu, ponieważ trasa w Dolinie Bugu w tym roku też będzie zmieniona. No i co jeszcze? Mam tutaj nawet ściągę taką, żeby nie... no zastanawiam się też, wreszcie udało się. Mam wolny weekend na Gotikę. Na Gotikę to jest wyścig ultra, ale z takimi fajnymi akcentami właśnie gotyckimi, z takimi fajnymi akcentami, nie tylko wyścigowymi. I tak sobie myślę, że wreszcie może się uda właśnie i tam zawitać. Myślę też, że no, będzie to tak, że dużo rzeczy może być spontanicznych i jak nagle okaże się, że mam czas jakiegoś dnia, jakiegoś weekendu, że akurat uda mi się może jeszcze na jakieś inne imprezy ultra wyskoczyć. Na pewno no, myślę, że nie będą to trasy dłuższe niż 500 km, ponieważ no, nie jestem przygotowana kondycyjnie do tego. Na pewno też właśnie takie spontaniczne akcje mogą być to takie wyścigi krótsze, nie? Typu 200 km, no do 300, nie? To jest taka akcja, że możesz to zrobić na spontanie i potem jakoś organizm się jest w stanie też całkiem dobrze zregenerować. Natomiast no, te dłuższe no, już wymagają gdyby większego odstępu czasu między sobą, nie? Więc staram się raczej nie startować w imprezach częściej niż raz na miesiąc, takich 500 kilometrowych, no bo
no, zdarzało mi się co 2 tygodnie, ale to jednak no, to jest takie dla organizmu mojego przynajmniej chyba, i myślę, że wszystkich mimo wszystko, no jest to takie trochę destrukcyjne, nie? Ultra to nie jest samo zdrowie, niekoniecznie jest w ogóle sport, niekoniecznie to jest zdrowie, nie? No i przy okazji kolejne pytanie było takie, jakie zawody, czy może jakieś zagraniczne zawody planuję? No niestety nie. Z jednej strony bardzo bym chciała, bo fajnie byłoby zobaczyć, jak to jest za granicą na zawodach, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że ogranicza mnie budżet. Nie mam tylu pieniędzy i nie mam tylu sponsorów. Mimo że ich mam, to jednak no, nie jestem w stanie przeznaczyć, nawet chyba nie chcę przeznaczyć takiej ilości kasy, te startowe naprawdę są drogie, na to, żeby jechać w jakieś miejsce i na szybko przejechać daną trasę, nie mieć czasu na pocieszenie się nią. Jednak myślę, że jakbym już wydawała pieniądze na jakiś wyjazd, to bardzo chciałabym jednak móc pocieszyć się tym miejscem, gdzie jadę, móc pocieszyć się tą atmosferą, nie jechać w nocy, nie jechać na zmęczeniu. Nie wiem, może jak kiedyś będę już milionerką, będę miała bardzo dużo pieniędzy, to wtedy co roku będę mogła sobie pozwolić i na wyjazdy zagraniczne, i na bikepackingi, no ale nie wierzę w to. Więc póki co na razie zagranicznych wyjazdów no nie planuję. Będę, myślę, z ciekawością i zainteresowaniem śledzić starty, śledzić gdzieś tam poczynania naszych polskich zawodników, a ostatnio naprawdę jest co oglądać, nie? Także niech jedni robią swoje, a ja będę robić swoje. Jeżeli jeszcze pytanie o zawody, to mam tutaj pytanie o grewet. Czy będzie w tym roku grewet? No oczywiście, że będzie. Po naprawdę super odbiorze Waszym, po tym jak Wam się podobało, ile osób przyjechało, jakie było no, zainteresowanie, jaki był odbiór, jaka była atmosfera, no to oczywiście razem z Jack Wolfskin Polska postanowiliśmy kontynuować te działania. Możecie sobie zarezerwować tam weekend w okolicy 16 maja, także będzie, najprawdopodobniej znowu będzie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Planujemy zrobić też jakieś dodatkowe aktywności, nie tylko rowerowe, oczywiście będzie after party, także szykujcie się też na to, aby tam zostać sobie dłużej, bo będzie możliwość zostania w domkach, możliwość zostania pod namiotami, także no, myślę, że szykuje się znowu bardzo fajny weekend i fajnie go będzie można spędzić na rowerach. Oczywiście będę ja, będzie Zielony, będzie Michał Setenha, no i będzie mnóstwo Was, fajnych ludzi jeżdżących na rowerach. Kolejne pytanie, no to dalsze, związane z planami. Czy są jakieś plany na ciekawe bikepackingi? Oj, no są plany, ale cały czas jest problem z czasem. No bo to tak jak powiedziałam trochę wcześniej, jednak no ta rowerowa moja działalność wiąże się z tym wcale nie, że cały czas jeżdżę na rowerze i jest pięknie, ładnie, mam dużo wolnego czasu, no jednak właśnie jakoś te pieniądze trzeba zarabiać i przez to, że gdzieś tam czasami są jakieś akcje związane z obozami, jakieś akcje związane z jakimiś współpracami z firmami, no to niestety często jest tak, że tego czasu na bikepacking jest mniej i tutaj bardzo ubolewam i w zeszłym roku tak było, że nie udało mi się pojechać na żaden taki dłuższy, samotny bikepacking gdzieś tam za granicę. Strasznie tego żałuję. No i w tym roku jest plan, żeby to jednak zmienić. Work-life balance musi być, a z takich większych planów, no to też sobie powiedziałam, zrobiłam sobie takie postanowienie noworoczne, że w przyszłym roku 2026 niestety dopiero, no bo kalendarze na to pozwalają, tylko sierpień i wrzesień zrobię sobie najprawdopodobniej zupełnie bez żadnej pracy, bez niczego. No i marzy mi się wyjazd. Teraz nie do końca nie podjęłam jeszcze decyzji. Myślę, że ta decyzja naprawdę będzie pewnie ewoluować, będzie się zmieniać, bo chciałabym zrobić albo Great Divide Mountain Bike Trail w Stanach, albo pojechać do Ameryki Południowej. Mam trochę obawy. To jest tak, że no dla mnie te bikepackingi też to są rzeczy, to jest też wyzwanie. To nie jest tak, że jadę wow i radzę sobie wszędzie. Takie dłuższe wyprawy w miejsca zupełnie, ja chyba nigdy nie byłam, oprócz Maroka, chyba nie byłam tak naprawdę poza europejskim kontynentem, więc to też jest takie dla mnie przekraczanie granic swoich, przekraczanie strefy komfortu.
No i mam pewne obawy, czy na pewno to, co sobie postanowiłam, uda mi się zrealizować, no ale no, mam taki plan i w związku z tym planem też właśnie postanowiłam te wszystkie pieniążki, które gdzieś tam wpłacacie mi na Buy Coffee, przeznaczyć na realizację tego właśnie wyjazdu. Na pewno chciałabym zrobić taki co najmniej miesięczny bikepacking gdzieś. Jeszcze nie do końca wiem gdzie, no ciągnie najbardziej ta Ameryka Południowa i te Stany. No ale zobaczymy, nie? I zobaczymy, jak to tam się poukłada. Kalendarz na razie jest zabukowany. Sierpień 2026 jest po prostu już zamrożony i nie ma żadnych tam rzeczy, nie wciskam ani żadnych obozów, ani żadnych wyścigów. Także mam nadzieję, trzymajcie kciuki za mnie, że to się udało. Ja oczywiście za Wasze również plany bikepackingowe i takie wyjazdowe też trzymam kciuki. Kolejne pytanie, czy będą obozy dla chłopaków? No prowadzimy obozy, tak jak już pewnie wiecie, dziewczyńskie obozy rowerowe. Dlaczego dziewczyńskie? Było też pytanie, dlaczego tylko są dla dziewczyn te obozy. No bo tak jak powiedziałam na początku, już przed chwilą, że bardzo fajnie jest widzieć. Dziewczyny potrzebują wsparcia, dziewczyny potrzebują czasami tego powiedzenia, że jeździsz dobrze, jesteś fajna, masz siłę, jesteś babka z energią, potrafisz to zrobić. I często jak przyjeżdżają na obozy niepewne siebie, wątpiące w swoje umiejętności, tak z tych obozów wyjeżdżają naprawdę bardzo często odmienione dziewczyny, rozwinięte, po prostu dajemy im gdzieś tam to bezpieczeństwo, poczucie wsparcia też w innych dziewczynach, spotykają inne dziewczyny takie jak one i widać, że to fajnie działa, więc te obozy kobiece naprawdę nie spodziewałam się, że tak fajnie to będzie mi prowadzić i tak fajnie się to w ogóle będzie rozwijać i tak dziewczyny będą też zadowolone. No więc no, czemu tylko kobiety? Bo jest to potrzebne. Robimy w tym roku jeden wyjazd, na razie testowy, na Gran Canarie. W listopadzie zapraszam Was. W zasadzie to mieliśmy zabukowane tak, że to zazwyczaj są kameralne wyjazdy, więc mieliśmy zablokowane na pewno miejsca dla 6 osób. One się już wszystkie rozeszły, ale udało nam się znaleźć większego busa, ponieważ tam na Gran Canaria też korzystamy z tego, żeby zobaczyć większą część wyspy, korzystamy z pomocy busa. Udało się go załatwić i będzie najprawdopodobniej dużo większa grupa też, więc zapraszam, jeżeli mam jakichś chętnych panów na wizytę na Gran Canaria, mojej ulubionej zimowej wyspie, no to oczywiście zapraszam. Zobaczymy, nie? Jak te obozy się rozwiną. Jeżeli ten obóz fajnie się jakoś sprawdzi, no to może i w przyszłym roku zrobimy jakąś drugą mieszaną destynację. Natomiast wydaje mi się, że też jest dużo takich imprez, dużo organizatorów, którzy też dla mężczyzn prowadzą takie imprezy, nawet jest ich więcej niż właśnie dla kobiet, więc myślę, że niech każdy gdzieś tam ma rzeczy dla siebie. Ja będę się skupiać dalej jednak na tych kobietach. Jeżeli chodzi jeszcze o plany, no to oczywiście też było pytanie o ustawki, czy będziemy gdzieś tam wspólnie jeździć. Myślę, że tak, oczywiście. Dobrze jest spotykać się na rowerze, jeżeli tylko znajdzie się jakiś wolny weekend, czy jakaś taka możliwość zrobienia gdzieś tam popołudniowej ustawki. No teraz jestem w Warszawie, więc myślę, że uda się ze 2 razy z Liv warszawskim zrobić, z salonem Liv Giant na Fabrycznej. Są plany na to, żeby zrobić 2 ustawki. Jedną już nawet w zasadzie teraz ogarniamy i będziemy Was zapraszać 22 marca na powitanie wiosny, dziewczyńskie powitanie wiosny. Z tej okazji będziemy robić sobie tam 100 km trasę z pyszną kawką i jakimiś tam może niespodziankami, prezentami. Będą też, myślę, no takie okazjonalne, te moje slowride'owe wyjazdy często są takie, że nagle okazuje się, że jest jakiś dzień wolny w weekend i po prostu gdzieś tam piszę o tym. Śledźcie sociale, śledźcie Facebooka, zawsze takie rzeczy gdzieś tam staram się rozgłaśniać i oczywiście bardzo zapraszam. Myślę, że też ja chciałabym w jakichś ustawkach, którzy inni organizują, też wziąć udział, bo to zawsze jest okazja do tego, żeby no, poznać więcej fajnych ludzi. Kaweczka ciepła. Czytam, co tam następnego.
Mm, no tak, organizacyjnie też pytanie, czy jak czuję się po roku od rzucenia etatu? W zasadzie to nie rok, a już nawet trochę więcej, ponieważ etat rzuciłam w 2023 roku. Jak się czuję? Chyba dobrze, dobrze. Jest bycie freelancerem i samodzielne zdobywanie jakichś tam współprac, kontaktów, kreowanie tej swojej pracy samej jest trudne, nie jest to łatwe. Natomiast no myślę, że na razie się w tym sprawdzam, na razie mi się to podoba. Jest pewnego rodzaju cały czas stres, czy będzie taka możliwość, czy będą jakieś możliwości współpracy, czy inne firmy, czy nawet te obozy nam się będą kręcić, czy będą osoby zainteresowane. Zawsze jest to taka obawa i no niepewność. Ja z pokolenia starszego, milenialsów, no jednak też miałam takie kiedyś myślenie, że jak już będę tam tą panią przedszkolanką, no to chyba do końca życia, a to jednak okazało się, że nie. Tęsknię za dzieciakami oczywiście, czasami fajnie byłoby wrócić, no ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że spełniam się tutaj też w roli rowerowej, gdzieś tam mamby w tych wszystkich rowerowych aktywnościach. No i mimo właśnie tej niepewności, mimo tego, że no nie jest to łatwy kawałek chleba i naprawdę sporo czasu poświęcam do pracy przy komputerze, dużo czasu jakoś tak ucieka i wcale nie jest dużo czasu na ten rower, no to jednak chyba bym nie zmieniła i chyba cieszę się z tego, że taką, a nie inną decyzję podjęłam. Także jeżeli zastanawiacie się nad różnymi życiowymi decyzjami, to czasami warto zaryzykować, bo myślę, że zawsze jak jesteśmy dobrej myśli, zawsze gdzieś tam ta energia w przyrodzie nam sprzyja i obojętnie co byśmy robili, to zawsze ostatecznie jakoś fajnie wszystko się, myślę, układa, nie? Także powodzenia Wam też życzę. Co ta Warszawa? No tak wyszło. Jestem teraz w Warszawie. Często o tym ostatnio jakoś mówię, no bo jest to dla mnie też niecodzienna sytuacja. Przeniosłam się ze Śląska do Warszawy. No cóż, no Śląsk fajny, bo budzisz się w sobotę rano, taki dzień jak dzisiaj i mówisz, ładna pogoda, jadę w góry. W Warszawie niestety tego nie zrobisz. W Warszawie możesz pojechać do lasu, nie? Ale też jest fajnie, nie marudzę. Ale przyznam, że gdyby nie to, że mieszkam na Śląsku i mam tak blisko góry, to może aż tak na rowerze i moja cała kariera rowerowa by się tak nie rozwinęła. No teraz Warszawa, może wyjazdy w inne części Polski są łatwiejsze, gdzieś tam ta komunikacja. Fajni ludzie w Warszawie też. Byłam teraz ostatnio na prelekcji takiej zrobionej przez Never Gravel Enough. Fajne dziewczyny też tutaj gdzieś tam organizują ustawki. Naprawdę znowu jakby nie traktuję tego jako jakąś złą sytuację. Zawsze jest to możliwość poznania nowych, fajnych, rowerowych ludzi. No z ministrą kolarstwa mogę się wreszcie spotkać, pogadać. Mam nadzieję, że wreszcie trafię na jej też szosową ustawkę, nie? Więc no co, no tak życie się czasami układa, że się przeprowadzamy, nie? Warszawa da się lubić. I jeszcze takie pytanie z pytań prywatnych. Dobre pytanie. Czy masz partnera? Ciekawi mnie, jak twój partner patrzyłby na to, że tyle czasu nie macie w domu, bo tyle czasu spędzasz na rowerze. No byłam długo w długoletnim związku i no dzięki temu, że ta osoba druga mnie wspierała, była naprawdę bardzo często przy mnie. Pomagała mi też w realizacji wielu materiałów. To jest jednak fajne. Nie wyobrażam sobie mieć obok osoby, która nie jeździ na rowerze, więc zawsze moje wybory życiowe związane są jednak głównie, skierowane są w stronę osób, które jeżdżą na rowerze, są aktywne, a takie osoby aktywne, jeżdżące na rowerze, mające swoją pasję, też jakby rozumieją to, że no życie jest, jedni mają tak, że pracują od 8 do 16, przychodzą do domu i mają bardzo takie poukładane, spokojne życie, a inni prowadzą takie życie jak ja. Nie jest to łatwe faktycznie, jest to bardzo trudne dla związków. No cóż powiedzieć, no mam często tak, że wyjeżdżam w czwartek na jakiś obóz czy na jakieś zawody.
wracam dopiero w poniedziałek albo w niedzielę wieczorem. Poniedziałek, wtorek, środa służy do ogarnięcia się, umycia, wyprania, przygotowania rzeczy znowu na jakiś kolejny wyjazd, potem znowu jadę na tydzień. No i jest te życie dość skomplikowane i niełatwe. Dużo trzeba się rozstawać, dużo rozłąk. Często można podróżować razem, ale wiadomo, nie zawsze, nie każdy będzie miał też możliwość takiego jeżdżenia i tyle dni urlopowych, ale da się to jakoś pogodzić, nie? Ja myślę, że jak dwoje osób gdzieś tam ma się ku sobie, kochają się, są dla siebie ważne, no to na pewno da się to pogodzić. Także myślę, że po prostu wymaga to zrozumienia zarówno jednej, jak i drugiej strony, nie? Że tyle czasu. Tym oto sposobem, tym oto pytaniem przechodzimy teraz już do części bardziej sprzętowej, mniej prywatnej, mniej związanej z moimi planami na ten rok. Jednak w rączki zimno. Ale w tyłeczek, poszła i kawka. No niestety, chyba będzie trzeba zrobić drugą. Ach. Cóż zrobić? Sprzętowo, pytania sprzętowe. Czy polecam elektronikę w rowerach? No, pytanie pewnie o przerzutki elektryczne, czy jakby co tam powiedzieć. No, czy polecam? Oczywiście, mimo tego, że mają one pewne minusy, to jednak mają one zdecydowanie więcej plusów, które przeważają na korzyść elektroniki. Naprawdę to, że czasami zdarzało mi się i widzieliście to na filmach, że nie wiem, jakaś bateria mi się skończyła, nie naładowała, to naprawdę zdarza się bardzo rzadko. To zdarza się naprawdę w sytuacjach wyjątkowych. Garmin, jeżeli jest połączony z przerzutkami, ponieważ jest taka opcja, normalnie na Garminie, na liczniku masz pokazywany poziom tej przerzutki. W momencie, kiedy za każdym razem wychodzisz na rower, wystarczy, że klikniesz manetką, czy klikniesz w przerzutkę, pokazuje się dioda, która informuje Cię o tym, czy ta przerzutka już jest do naładowania, czy nie. Więc generalnie wszystkie takie momenty, kiedy coś zawodzi, to jest czynnik ludzki, nie? Jasne, oczywiście też zdarzają się sytuacje, ale to są też marginalne przypadki, że te przerzutki nagle przestają działać gdzieś tam. Ale to takie są sytuacje, że nagle koło też nagle może ci gdzieś coś tam strzelić, możesz wpaść w jakiś dół i rozwalić jakiś element roweru i tak samo jakby to będzie przypadek, to będzie złośliwość rzeczy martwych, nie? Złośliwość losu. Więc generalnie zasadniczo w momencie, kiedy większość osób, które gdzieś tam bardzo często były negatywnie nastawione do elektroniki, przesiadają się na elektronikę, i mówią, że to jest to, nie? Same o tym mówią, że nie spodziewały się, że jest to takie duże ułatwienie. Nie masz problemu z pancerzami, nie masz problemu z linkami, czasami te linki się naciągają, czasami się zacierają. W elektronice tego nie ma. Ostatnio nawet Rafał Lesowik rzucał jakiegoś influencera, to chyba pato-influencera, niestety, naśmiewającego się z tego, że plusem elektronicznych przerzutek wmawianym przez producentów jest to, że nie da się, że męczy nam się kciuk w trakcie przerzucania przerzutek. I ten chłopak się tam gdzieś naśmiewał z tego. I niestety trzeba by było powiedzieć: byłeś, widziałeś, nie? Jest takie powiedzenie, ponieważ niestety tak się zdarza, jeżeli ktoś jeździ dużo na ultra i naprawdę spędza wiele godzin na rowerze, to często zdarza się tak, że faktycznie te kciuki, czy tam cała ręka boli od przerzucania przerzutek. Ja na Wiśle 1200, 6 dnia jadąc już do mety tak naprawdę, to rano jak się obudziłam, musiałam przerzucać przerzutkę. Ja tam miałam ten system, że prawą ręką i wrzucasz i zrzucasz z tyłu. To pamiętam jak dziś, że nie byłam już w stanie przerzucić tej przerzutki prawą ręką. Jechałam i żeby przerzucić przerzutkę, musiałam sobie lewą ręką pomagać. Więc to, że ktoś nie miał takiego doświadczenia, nie znaczy, że to nie istnieje, nie? Więc to mnie też często boli w internecie, że ludzie nie zwracają uwagi na to, że
patrzą tylko po prostu ze swojego punktu widzenia i nie wyobrażają sobie żadnych innych sytuacji. Tak, może taka sytuacja się zdarzyć, może boleć cię ręka z przerzucania przerzutek i wcale to nie jest śmieszne, nie? Wiele rzeczy tak w życiu mamy, że nie potrafimy sobie gdzieś tam. Oj, czekajcie, bo tu mi się włączyło jakieś nagrywanie. O Boże, co to jest? Wszystkie znikły pytania. Dobra. No, warto nie mieć klapek na oczach, warto patrzeć na życie też z perspektywy innych i mieć to w głowie, że inni mogą mieć inaczej, mogą mieć inne doświadczenia, a że my danych doświadczeń nie mamy, to nie znaczy, że te sytuacje się nie dzieją i to nie istnieje, nie? I że to jest wymyślane przez producentów. To jest spisek producentów, którzy wymyślają jakieś abstrakcyjne po prostu funkcje, nie? Jaki rower dla dziewczyny? No to jest straszne pytanie, strasznie długie pytanie, na które trzeba by było odpowiedzieć robiąc osobny odcinek, więc może zrobię osobny odcinek na ten temat. Oczywiście polecam Liva. Czemu Liva? Kobieca marka. Czemu kobieca? Bo robi rowery dla kobiet. Te rowery są projektowane przez kobiety, są wymyślane przez kobiety, bo Liv współpracuje naprawdę z wieloma teamami kobiecymi, stara się rozwijać też tą społeczność kobiecą. Myślę, że będzie o tym odcinek. O i znowu, czy planujesz pozostać przy SRAM-ie, czy jesteś otwarta na nowe firmy? Oczywiście jestem otwarta na nowe firmy, bo lubię mieć doświadczenie, lubię wiedzieć, jak inne rzeczy działają. Dzięki temu no, mam jakieś takie rozeznanie większe, więc nie ograniczam się, nie zamykam się. Jeżeli chodzi o elektronikę, to oczywiście długofalowo, jasne. Ja wybieram SRAM-a, lubię SRAM-a, bo uważam, że to jest jedyna koncepcja bezprzewodowego, prawdziwego przerzucania przerzutek. Nie jest to, nie dzieje się tak w Shimano. Tam są cały czas jakieś kabelki, nie wiem, ale nie jestem na to zamknięta, nie? Dobrze jest wiedzieć, jakie są różne opcje, dobrze jest korzystać z tego, sprawdzać, testować, no i potem dzięki temu wiem, co dla mnie jest najlepsze, co mi pasuje, no i mogę też sugerować innym osobom rzeczy, które będą może lepsze dla nich, nie? Więc nie zamykam się na nic. Shimano jak najbardziej. Ja jestem Team SRAM, ale tak w ogóle to jeżeli macie kogoś w SRAMie, to chętnie zostałabym ambasadorką, bo jednak nie są to tanie rzeczy, ale Shimano też całkiem. O, no i jeszcze tutaj wpadło pytanie, aktualne bardzo. Czy ukrywasz, niezwiązane ze sprzętem, czy ukrywasz aktywności na Strawie? Czy rzeczywiście tak niewiele ostatnio jeżdżę? Ja niestety tak niewiele jeżdżę, bo dużo czasu spędzam przy komputerze, bo niestety odpisywanie na maile, ugadywanie się z różnymi osobami, organizacja obozów, to jest naprawdę po prostu tyle czasu, że czasami jak siądę, robienie takiego odcinka jak z Gran Canaria ostatnio, dzisiejszy odcinek jest fajny, bo dzisiejszy odcinek przyjdę do domu, godzina roboty i on będzie wypuszczony. Gadanie głowy, zrobienie kilku ujęć. Natomiast inne odcinki, które są z jakichś miejsc, z jakichś wydarzeń, to są naprawdę odcinki, które bardzo często zajmują sporo czasu i często jest tak, że przy danym odcinku pracuję cały dzień. Jeżeli nagrywam jeszcze offa, jak ostatnio właśnie na Gran Canaria, trzeba wymyślić, co tam powiedzieć, to naprawdę jest bardzo dużo czasu. I przez to potem nie ma czasu na jeżdżenie na rowerze. Niestety. No tym bardziej jak ta pogoda, no jeżdżę w zimę, staram się jeździć w zimę, ale też nie zawsze, no nie zmuszam się do jazdy. Jeżeli nie mam ochoty, no to jednak no ten rower musi być tą przyjemnością. Gdzieś tam jakieś aktywności na trenażerze mam też, nie? Często jest tak, że ja z opóźnieniem wrzucam na Strawę rzeczy, ponieważ nie mam automatycznego jak gdyby uploadu. One się uploadują, ale aktywności, ale na początku są ukryte, no bo ja dopiero potem wrzucam, dodaję jakieś zdjęcia, dodaję opis i dopiero wtedy je gdzieś tam upubliczniam, nie? Więc czasami jest tak, że faktycznie przez tydzień no jeżdżę gdzieś tam na tym rowerze, ale zapominam, no właśnie nie jestem strawowa, nie? Dla mnie to nie ma też takiego dużego znaczenia, że przyjechałam i od razu muszę zobaczyć, jakie tam są te cyferki, nie? Totalnie nie, totalnie to nie jest moja bajka, więc często ta strawa gdzieś tam po tygodniu mówię, o dobra, zapomniałam, że
tamte ustawienie prywatności, nie dodałam zdjęć, mówię, a no to nadrabiam, nie? I potem jest tak, że 3 aktywności naraz się pojawiają. No cóż, tak mam, nie? Nie wiem, no, nie jest to dla mnie ważne, te cyferki jakoś nie liczą się aż tak, ani kudosy, nie wiem, może to zmienię. Może powinno to być postanowienie noworoczne, żeby być bardziej regularnym w prowadzeniu strawy. Kolejne pytanie. Czy masz jakiś plan treningowy i katowanie interwałami, czy tylko przejażdżki wokół komina i inne romantyczne bikepackingi? Co roku chcę mieć ten plan treningowy, ale co roku wiem, że mi się nie uda. Wiem, że nie uda mi się zrealizować, bo są wyjazdy, bo jest dużo nieplanowanych akcji, bo ja nie potrafię chyba mieć takiego reżimu. Chciałabym, ponieważ kiedyś jak trenowałam, to widziałam tą systematyczność, która gdzieś tam dawała jakieś efekty, no ale nie udaje się. Często robię tak, że teraz zimą, jak mam taki okres, że wskakuję na ten trenażer, no to faktycznie zdarza mi się zarzucić tam jakiś taki trening typu powtórzenia na siłę, typu powtórzenia na kadencję, jakieś tam interwały z sweet spota. No, mam taki trochę plan treningowy, którym czasami się sugeruję i wrzucam sobie jakieś treningi, żeby nie zawsze ten plan, żeby ten trenażer nie był jakiś tam nudny, bo często jest tak, że właśnie jak jest jakiś trening strukturyzowany, to on jest dużo ciekawszy. Nie korzystam ostatnio w ogóle ze Swifta, bo no tam bardzo lubiłam ustawki, lubiłam tą społeczną jakby funkcję Swifta, ale jednak za rzadko ostatnio korzystałam. Ja też cały czas mam ten problem, że bardzo słabo mam rozwinięte umiejętności tlenowe, wydolność tlenową, taką na niskim tętnie, nie? Więc zawsze gdzieś tam, jak kiedyś jeździłam maratony, to zawsze to było takie na zajechanie, na wysokich tętnach i w ogóle. Nigdy nie jeździłam właśnie na niskim tętnie i od kilku lat staram się jakby zimą też mimo wszystko no, nadrabiać to, nie? Żeby jeździć dużo w tlenie. Także nawet mi się zdarza, że często nawet i te 2 godziny sobie na trenażerze, puszczając tam jakieś filmy, czy nawet, nie wiem, seriale, czy co tam oglądam, YouTube też oglądam, no to czasami jest tak, że nawet taki 2-godzinny trening tlenowy zrobię na trenażerze. Ale nie jestem w stanie. Może w którymś roku mi się wreszcie uda jakiś tam plan treningowy z trenerem zrealizować, ale nie wierzę. Jednak jest to romantycznie, no bo potem jak przychodzi weekend, no to fajnie jest gdzieś sobie pojechać, a nie myśleć o tym, że jest tam jakiś trening do zrobienia. Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o jakieś tam starty w zawodach, czy na ultra jest jakaś część ciała, która nie boli? No to zależy, nie? To zależy, bo jak jedziesz takie ultra, które właśnie ja jednak uprawiam kolarstwo hedonistyczne i to ma ostatecznie jednak mimo wszystko przynosić przyjemność, więc jeżdżę takie dystanse do, nie wiem, 500 kilometrów, które jestem w stanie pokonać, nie wiem, w te 24 godziny, w te 30 godzin. No i wtedy jeszcze ten poziom bólu tego wszystkiego dla mnie jest akceptowany. Mi bardzo rzadko chce się spać w nocy, i jakby nie jest to nigdy jakaś taka walka aż tak ze sobą, aczkolwiek no, mam za sobą też jakieś takie wyścigi, w których bardziej żyłowałam ten organizm, bardziej doprowadzałam się do takich sytuacji bardziej ekstremalnych, ale chyba mi to nie do końca sprawia przyjemność, nie? Lubię te ultra, ale lubię te ultra takie, które gdzieś tam mimo wszystko sprawia mi frajdę i jasne, męczę się, jasne, wszystko boli, ale do jakiejś tam pewnej granicy, nie? Ale bolą przede wszystkim mięśnie kapturowe, tutaj bardzo mnie często bolą dłonie też, jeżeli na gravelu jest jakiś bardziej wymagający teren. No, czasami musi poboleć, ale poboli i przestanie, nie? Czy masz skurcze? Jak sobie z nimi radzisz? Tak, zdarza mi się mieć skurcze. Najczęściej mam skurcze, jak zbyt mocno wystartuję i to ten pierwszy początek jadę, w ogóle jak jadę za mocno, mam te skurcze. Często jest tak, że organizm też jeszcze jest jakiś niewdrożony w wyścigi, więc często mam te skurcze na jakichś tam pierwszych wyścigach w roku.
Albo też mam tak, że jak miałam długi okres takich nie robienia większych dystansów i nie jeżdżenia wyścigu, bo jednak zawsze wyścig jedziesz trochę szybciej niż normalną taką przejażdżkę, no to zdarza mi się mieć skurcze najczęściej przy wodzicieli, bo to jest mój najsłabszy element, a nawet nie przy wodzicieli, tylko mięśni półścięgnistych i półbłoniastych. To są mięśnie części dwugłowego uda, ale to jest związane z tym, że jestem po 2 rekonstrukcjach ACL, w jednym i w drugim kolanie i te mięśnie, stamtąd się bierze przeszczep i te mięśnie są słabsze, no i przez to no ja to jak gdyby bardziej odczuwam. Co robię? No po prostu nie odpuszczam. Najczęściej jest tak, że ja po prostu ten skurcz przetrzymuję. Wiem, że po prostu ileś razy jak jasne, odpuszczam z intensywnością. Często jest tak, jak jedziesz na podjeździe i czujesz, że ten skurcz się zbliża, więc próbuję trochę odpuścić tą samą siłę nacisku na pedał, ale generalnie dalej pedałuję. Nigdy nie schodzę, nigdy tego jakoś nie rozciągam. Nie, ja po prostu pedałuję, ponieważ wiem, że też dalsze praca mięśnia powoduje, że dostarczana jest krew, dostarczany jest tlen, więc to jest też ważne, a nie w momencie, kiedy ja nagle zejdę i daję mu odpocząć, to jednak ten mięsień nie pracuje i ta wymiana krwi, tlenu, nie wiem, jest wolniejsza. I ja mam taki sposób, że te skurcze jednak lepiej, łatwiej jest wziąć i przycisnąć po prostu. No to boli. To jest tak, że to po prostu każde naciśnięcie na pedał boli, ale to po chwili przechodzi, nie? Takie są moje odczucia. Jakiego siodełka używam? No wiadomo, no to jest bardzo sprawa indywidualna. Jeżeli mogę polecić, to na pewno dostosować siodełko do szerokości swoich kości kulszowych w momencie, kiedy jesteście ustawieni w dany sposób na rowerze. Nie może być za grube, nie może być za duże, ponieważ no, powoduje ono wtedy obtarcie. Bardzo ważne jest to, żeby siodełko współgrało z pieluchą, jaką masz. Ja też na przykład nie lubię w takich wielkich, grubych pieluch, ponieważ im więcej tego jest między nogami, tym gorzej. I co? No, ja aktualnie używam Sole Italia Novus. Lubię to siodełko, pasuje mi. No nie wiem, no ja też nie mam jakichś takich dużych wymagań. Mam siodełko o szerokości 143 mm, jest troszkę szersze. Czy bolą Cię okolice intymne? No nie bolą. Czasami mi się zdarzało, że gdzieś tam coś mi drętwiało, ale to głównie na trenażerze, na długich wyjeżdżeniach, no bo wtedy się cały czas po prostu siedzi i faktycznie czasami ten nacisk na przód gdzieś tam okolic łonowych jest i powoduje to, że faktycznie gdzieś tam zaczyna coś drętwieć. Natomiast no, jeżeli jeździsz na rowerze, osoba zadająca to pytanie i masz jakieś problemy z okolicami intymnymi, no to zastanowiłabym się nad rozważeniem właśnie siodełka. Czy to siodełko jest dobrze dobrane, czy jest dobrze ustawione, czy ma odpowiednią szerokość, ponieważ no, cała nasza, jakby powinniśmy się opierać głównie na kościach kulszowych, cały ciężar powinien być na kościach kulszowych, natomiast już spojenie łonowe i te przednie części raczej no już ten ciężar powinien być trochę mniejszy, nie? Więc tutaj myślę, że bike fitting i jakiś bike fitter, porada bike fittera na pewno pomoże. No ja nie czuję się gdzieś tam aż tak kompetentna do tego, żeby tutaj jakiś tam porad udzielać. Kolejne pytanie to jak wytrzymać bez spania? Czy robisz jakieś drzemki na ultra? No ja nie jadę ultra dłuższych niż tamte 30 godzin. Zdarzało mi się jeździć tam dłuższe, natomiast no wtedy zawsze jednak ten nocleg wybierałam, żeby się zregenerować. Na przykład jechałam 300, nocleg 300 i wtedy 600 km się pokonywało, albo tam no właśnie jakieś tam stare dzieje typu Wisła 1200, czy nie wiem, na Łemko też jechałam z noclegiem. Natomiast no, lubię te dystanse, które da się pokonać w ciągu tych 24-30 godzin, no i wtedy nie śpię. I właśnie też mam tak, że jestem tak nakręcona może, czy mój organizm tak działa, że nie chce mi się jakoś bardzo spać. Nie mam takich kryzysów. Nie wiem, może do tej pory miałam szczęście. Używam też żeli z kofeiną i może ta kofeina gdzieś tam na pewno pomaga. No nie mam takich potrzeb, żeby jakąś taką drzemkę sobie gdzieś tam
gdzieś tam zrobić. Poza tym obawiam się, że byłoby mi po prostu zimno i na tych wszystkich ultra jednak w Polsce jest tak, że wieczorem jak zachodzi słońce, to robi się ciemno i robi się zimno. I jakbym się gdzieś miała na jakiś przystanek walnąć, to wiem, że nawet mając folię NRC, to w ogóle dla mnie to jest niewyobrażalne, bo mnie ta folia chyba by nie ogrzała. Ja jestem zmarzluch, wbrew pozorom. Już tutaj dzisiaj robi mi się zimno właśnie w ręce. Kurtka daje radę, podpinka od dołu grzeje, ale już ten bezruch jednak powoduje, że no, ja nie lubię jak jest zimno, nie? E, Czy boisz się jazdy nocą? No oczywiście, że się boję. Boję się, ale jadę. Boję się, ale jadę. Czasami z lasu jakieś różne dziwne odgłosy dochodzą. Często jest tak, znaczy ja lubię nocny klimat, podoba mi się to nocne jeżdżenie i to nie jest taki strach, że cały czas go czuję. Są tylko takie momenty, że nagle się on pojawia. Lubię ten klimat, że też zapodam sobie jakąś muzyczkę w jednej słuchawce. Na przykład mam jedną słuchawkę założoną i często słucham podcastów, ale często właśnie też jakąś muzykę sobie lubię taką elektroniczną włączyć i no to jest jednak klimat fajny, nie? Że jedziesz po ciemku, mm, no ma to swoje plusy. Podoba mi się, lubię jeździć nocą, podoba mi się to, jak widzisz gdzieś tam w oddali jakieś światełka osób, które przed tobą jadą. y, no fajnie, fajnie. Boję się oczywiście, zdarza się, że tam coś się wydarzy, jakieś zwierzę przebiegnie czy coś. Najbardziej to chyba jednak boję się ludzi, nie? Jak są jacyś tacy ludzie nieprzewidywalni, nagle w jakimś miejscu się pojawiają. No i też psy, tak? W nocy te psy są gorsze. Nie lubię takich ultra, gdzie gdzieś tam w nocy jeździ się między domostwami, bo często, czy tam na jakichś wioskach, bo często te psy w nocy są puszczone, nie? One same się boją, ty się boisz, jeszcze nie widzisz, czy to jest duży pies, czy mały. W 99 przypadkach jest tak, że no generalnie nic się nie powinno stać. I ten pies tak bardziej się boi niż ty, ale no zawsze jest niebezpieczeństwo takie, że jednak to będzie jakiś większy pies, który nagle cię zaatakuje. Jeszcze mi się na szczęście to nie zdarzyło. Strategia żywieniowa na ultra. Co jesz, co pijesz? Strategia żywieniowa, no już chyba mówiłam to kilka razy. Kurczę, no chciałabym też zrobić taki odcinek z osobą jakąś taką, która bardziej mogłaby z punktu widzenia specjalisty o tym powiedzieć. Ja w moim życiu sporo interesowałam się dietetyką. Jeszcze wcześniej, jak jeździłam na MTB, enduro, no to dużo czytałam książek też dietetycznych. Teraz gdzieś tam tą wiedzę regularnie uzupełniam, ale no, zaciera się, jak się tego nie używa. Natomiast no, gdzieś tam wiem, że trzeba od samego początku jeść, od samego początku dostarczyć te węglowodany proste. Wiem, że trzeba zjeść porządne śniadanie, tam odpowiednią ilość węglowodanów na kilogram masy ciała. Staram się dostarczyć na takim ultramaratonie gdzieś tam 70 gramów tych węglowodanów na godzinę, więc średnio tak co 40-45 minut zjadam jakiegoś żela. W międzyczasie jadę na żelach głównie, takie krótsze właśnie 24-30 godzinne ultra jeżdżę na żelach. W międzyczasie dojadam sobie czasami jakiegoś croissanta, to już jest znane, croissant z camembertem, czy jakieś pierogi, czy jakieś frytki, czy coś z ziemniaków. Bardzo lubię, jak na ultra jest pit stop i można się zatrzymać i zjeść jakąś zupę z makaronem, pierogi. No na Ultra Race Dolina Bugu i na Roztoczy, no to są miejsca takie, które zapamiętam bardzo dobrze z jedzenia, ponieważ no tam było wszystko. Babka ziemniaczana idealna po prostu. Super to się jadło szybko, nie trzeba było jakoś przeżuwać, szybko wpadało do żołądka. Pierogi, no tam było bardzo dobrze. Były też oczywiście gofry, no to też petarda. Bardzo dobrze wspominam lubuską przygodę, tam też były pyszne naleśniki na bufecie i zupa, super panie tam obsługiwały. Fajnie, bo jest coraz więcej takich imprez, gdzie naprawdę zwraca się na to uwagę i to jedzenie jest coraz lepsze i naprawdę między tymi żelami, jak zjesz taki konkretniejszy posiłek, właśnie czy ten po 3 godzinach, zazwyczaj 4, zjadam jakiegoś takiego croissanta, coś mocniejszego, banany czasami zjadam też w sklepie. Jakieś batony też używam, ale batony ciężko mi się przeżuwa i to jest jakieś takie trudne.
No i właśnie no taki bufet, nie? Na takim bufecie, jak zjesz coś tak konkretniejszego jeszcze potem wieczorem, gdzieś tam po tych 10 godzinach jazdy, to naprawdę robi robotę. Czasami jakąś pizzę też zjem, ale to już ser często potrafi namieszać, nie? Jeżeli jem żelę, to jem często żelę z kofeiną, jem żelę z BCAA, no i batony mam też takie. Aha, mam też żele tłuste takie z dodatkiem MCT chyba. No musiałabym to sprawdzić. Myślę, że w tym roku też będę współpracować ze sponsorem i to jest marka, którą polecam i którą lubię. I no lubię też Sisa, ale Sisa jakby mniej ostatnio używam i bardziej ten sponsor jakoś do mnie przemawiał. No i też jakby współpraca dzięki temu no nie trzeba też tych pieniążków dawać na to, a niestety no takie posielanie się żelami w ciągu takiego całego ultramaratonu, no to naprawdę to jest kilkanaście żeli, jakieś tam batony, to nie są małe pieniądze, ale ja polecam. To jednak jest najszybszy sposób dostarczenia energii. Oczywiście trzeba między tym właśnie dostarczać też to normalne jedzenie, ponieważ no, po takich kilkunastu godzinach jazdy, jeżeli tylko wrzucasz do żołądka żelę, no to wiadomo, że potem jak idziesz do toalety albo w krzaczki, no to różnie bywa z tą dwójką. I czasami też jakieś tam wiadomo, ma się rewolucje żołądkowe i jelitowe. Ja tego raczej nie mam. No to, że no, ta kupa jest trochę inna po tych żelach, no to no, nazywajmy rzeczy po imieniu, takie rzeczy się dzieją, no i no niestety jest to jakieś tam no, związane z tym, że decydujesz się na jazdę na tych żelach przez ileś tam godzin. Ale mówię, przeplatanie tego normalnym jedzeniem, super. Dla mnie naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie czuję żadnej ociężałości na żołądku. Niektórzy tak mają, nie? Ja no, na tych żelach bardzo fajnie mi się jedzie. Co piję? Piję, zazwyczaj mam w bukłaku, w bidonie, jeżeli jadę na bidonach, no to w bidonie mam napój wysokowęglowodanowy, też właśnie ze sponsora. I w drugim bidonie mam napój izotoniczny. Czasami jak czuję, że już za dużo jest tych węgli, to czasami piję wodę samą, ale bardzo rzadko. Czasami dostarczam elektrolitów, ale najczęściej jest to tak, że sobie tak na zmianę, nie? Izotonik, często wożę ze sobą tam jakąś porcję izotonika. Ostatnio jeżdżę z bukłakiem i tu chyba też takie pytanie było, czy sprawdza mi się bukłak. Bardzo dobrze mi się sprawdza bukłak, bardzo lubię bukłak, ponieważ mając bukłak najczęściej pijesz, jednak sięgnięcie do bidonu czasami bywa problemem dla niektórych i rzadziej po niego sięgasz, a z bukłaka po prostu jesteś w stanie cały czas pić. No i lubię, jest to dla mnie wygodne. Dzięki temu no ja mam też małą ramę, przez to, że jestem mała i w momencie, kiedy jak jadę jakieś ultra, to często muszę ze sobą zabrać tam jakieś w razie czego jakąś puchówkę, czy jakieś narzędzia, czy no nie wiem, różne rzeczy się wywozi, lampki zapasowe, tak, no to wtedy mogę sobie w ramę włożyć torbę i tam mam różne rzeczy, mam też te żele, tak, bo one też jakby zajmują miejsce, a picie mam na plecach i to jest dla mnie całkiem bardzo wygodne, także widzieliście pewnie na niejednej relacji, ja jeżdżę z plecakiem, taką kamizelką Evoka. Bardzo fajnie mi się to sprawdza. Jeszcze do kamizelki często się mieszczą jakieś inne też jeszcze rzeczy, więc fajnie to działa. Ja bardzo wcześniej miałam takie doświadczenie, że nie lubiłam jeździć z plecakiem, ponieważ dodatkowo się tutaj napinałam i to było takie dyskomfortowe, że miałam strasznie spięte kaptury. Teraz to jak gdyby chyba mniej występuje, może dzięki backfittingowi też, mam inną pozycję i już mniej się spinam, no ale jednak no ten plecak może powodować to, że będziecie bardziej tak, no będzie Wam się te kapturki będą się bardziej spinały. Słuchajcie, no chyba będę musiała kończyć, bo właśnie zostało ostatnie 4% baterii na telefonie. Rozgadałam się tutaj. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Podcastowy odcinek. Ostatnie pytania sprzętowe jeszcze były odnośnie tego, czy Garmin starcza na 500 km. Tak, Garmin starcza mi na 500 km, zero do ładowania. Ja korzystam z tego, że nie mam automatycznego podświetlenia, ponieważ często automatyczne podświetlenie powoduje, że gdzieś ta bateria jest bardziej zjadana. Nie, Garmin 1040 naprawdę ma super baterię i mi to starcza naprawdę na jakieś 30 godzin jazdy
bezproblemowej. Podobnie pytanie było też o lampki, o telefon. Wożę ze sobą, tak jak teraz, do aparatu jest przymocowany powerbank 20 tysięcy 20 tysięcy amperogodzin, nie wiem, nie znam się, 20 tysięcy czegoś tam, nie? Jest i taki powerbank ze sobą biorę, albo czasami biorę mniejszego 10 tysięcy, bo zawsze w razie czego jednak trzeba ten powerbank mieć. Zdarza mi się, że telefon doładowuję, bo czasami dodatkowo używam jeszcze nawigacji w telefonie, kiedy szukam jakiegoś miejsca do zjedzenia, jakiegoś sklepu, jeżeli takie sytuacje gdzieś tam się na ultra zdarzają. Lampki też mam zawsze tak, że mam zawsze ze sobą dwie lampki. Jedną taką, która no, jest przewidziana do jazdy, drugą zapasową, ponieważ różne rzeczy się dzieją i warto te dwie lampki ze sobą mieć. Chciałabym mieć zawsze ze sobą jeszcze czołówkę, ale nie zawsze ją mam i tutaj jest rzecz do poprawy. I to chodzi tyle, jeżeli chodzi o takie elektroniczne rzeczy. Czy ibupron jest brany? Oj nie, w trakcie takiego wysiłku ja raczej nie biorę. Jedynie kiedy stosuję ibupron, to wtedy, kiedy już jestem po jeździe. Jeżeli jest na przykład jakiś taki dzień ultra, który jadę na 2 dni i mam właśnie nocleg w trakcie, no to często jest tak, że warto wziąć sobie ten ibupron wieczorem, już po wysiłku, jak idziesz spać, żeby wyciszyć organizm. Natomiast w trakcie absolutnie nigdy nie biorę, bo w zasadzie mnie nigdy nic tak nie boli, żebym potrzebowała ibuprom. Natomiast w nocy wieczorem biorę na wyciszenie, ponieważ często organizm ma tak, że jest taki strasznie rozbudzony, strasznie, no podobno warto taki ibuprom sobie wziąć. No i często mam tak, że też po ultra, jak już idę spać, to zapodaję sobie gdzieś tam zapobiegawczo, żeby, no i on działa przeciwzapalnie, też mięśnie po ultra nie mają lekko i naprawdę dzieje się tam dużo rzeczy. No i tak wyciszające, nie? Także nie jestem zwolenniczką jazdy na jakichkolwiek innych mocniejszych lekach. Absolutnie to jest w ogóle straszna sprawa, że naprawdę bardzo wiele osób jedzie, byleby tylko przejechać, wszystko ich boli, nie wiem, jakieś kolana dokuczają, plecy dokuczają i faszerują się tabletkami. No to dla mnie to totalnie jakoś nie. Jeszcze jest pytanie, czy jadąc patrzysz na tętno, moc i średnią? Patrzę trochę na waty, obserwuję, czy spadają, czy nie. Patrzę na tętno, jak reaguje serce na obciążenie, ale żebym to jakoś strasznie analizowała, to raczej nie. To raczej nie. Zerknę sobie jeszcze spieszę się, już ten koniec taki niestety będzie przyspieszony, bo widziałam, że jeszcze tam jakieś pytanie jedno się pojawiło. Jazda na czczo. O, jeszcze takie pytanie. Jazda na czczo przed pracą 20 km. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Najlepiej byłoby zapytać dietetyka, natomiast z mojej wiedzy dietetycznej, czemu nie? Nie ma żadnego problemu. Nasz organizm naprawdę poradzi sobie. Nic się nie stanie. Oczywiście po nocy mamy tam wyczerpane trochę te źródła węglowodanów, źródła glukozy z wątroby, ale w mięśniach, jeżeli poprzedniego dnia normalnie jedliśmy i w ogóle, no to w mięśniach mamy tyle tych węgli, tyle tego glikogenu, że na pewno na spokojnie te 20 km przejedziemy. Warto obserwować, warto mieć ze sobą w razie czego jakiegoś batonika czy banana, no bo jakby naprawdę gdzieś tam ten poziom cukru gdzieś obniżył się w krwi, no to mogłoby się coś może wydarzyć, ale raczej nie. 20 km to jest taka godzinka rano na czczo, totalnie jest to na spokojnie do zrobienia. Nawet mi się zdarzało, tak, nie? To jest też często stosowane, jeżeli ktoś tam chce trochę zejść z wagi, to też często jazda na czczo. To też jest przyzwyczajenie organizmu do korzystania z mniejszej energii, nie? Do uczenia się, jak gdyby może też korzystania z tłuszczu. Sprawdzam sobie tutaj jeszcze pytania. Myślę, że na większość zadanych pytań odpowiedziałam. No jest tu jeszcze pytanie o to, jak przygotować się do ultra, ale myślę, że to jest tak ogromny temat, że i jednego odcinka by brakło, ponieważ no, myślę, że gdzieś tam mam w planach zrobienie takich materiałów o tym, jak właśnie się odżywiać z jakimś dietetykiem, jak się przygotować pod względem takim fizycznym, nie tylko treningowym, ale też właśnie
bardziej ogólnorozwojowym, jak się przygotować na przykład względem sprzętowym. No naprawdę to jest ogromny dział wiedzy, ogromna ilość rzeczy, o których można by było powiedzieć. Dzisiaj przy moich 3% baterii niestety już nie dam rady. No i chyba będę kończyć ten odcinek. Piękne to słońce tutaj świeci. Myślę, że bardzo udał mi się ten tutaj wyskok do lasu. Przepiękny dzień, zero wiatru, około 0 stopni. Po tych pierwszych tutaj poleżałam sobie jeszcze przed chwilą trochę w tym hamaczku. Myślę, że jest szansa na to, żeby spróbować hamakowania zimowego takiego. Teraz może w weekend się uda wyskoczyć. Będę próbować, trzymajcie kciuki. Liczę na to, że się uda. No i co? Dziękuję Wam za pytania, dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję za to, że poświęciliście czas swój. Mam nadzieję, że się podobało, że gdzieś tam jakieś informacje wyciągnęliście dla siebie. Napiszcie, o czym chcielibyście, może jakieś następne odcinki. Ja liczę już znowu na jakiś odcinek bardziej rowerowy wreszcie. Za niedługo znowu jedziemy do Hiszpanii z obozem wakampowym, z dziewczynami do Malagi. Także myślę, że tam z Malagi też będą jakieś fajne odcinki. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się, pa!